Noc była ciemna i wilgotna. Wśród lasów i jezior Połocczyzny powoli przesuwali się uzbrojeni ludzie. Nie śpiewali pieśni, nie rozpalali ognisk. Nawet konie prowadzono ostrożnie, aby stukot kopyt nie zdradzał zbliżającego się oddziału. Przed nimi znajdowała się moskiewska straż przednia. 100 jeźdźców miało ostrzec główne siły przed każdym nadchodzącym niebezpieczeństwem. Za ich plecami w umocnionym obozie spały tysiące żołnierzy. Rosjanie czuli się bezpiecznie. Chroniły ich drewniane zapory, palisady, straże i przewaga liczebna. Nie wiedzieli jednak, że Roman Sanguszko już ich odnalazł. Kilka godzin później moskiewski obóz przestał istnieć. Jak doszło do jednej z najbardziej efektownych, a jednocześnie najbardziej zapomnianych zwycięstw wojsk Rzeczypospolitej obojga narodów? Oto historia bitwy pod Czaśnikami z 1567 roku. Cofnijmy się w czasie. W połowie XVI wieku nad Europą Północno-Wschodnią zbierały się czarne chmury. Państwo moskiewskie pod rządami Iwana IV Groźnego rosło w siłę. Car podporządkował sobie Hanat Kazański i Astrachański, a następnie zwrócił uwagę na zachód. Celem stał się Inflanty. Była to kraina rozciągająca się na terenach dzisiejszej Łotwy i Estonii. Kto kontrolował tamtejsze porty, ten uzyskiwał dostęp do Bałtyku, handlu oraz kontaktów z Europą Zachodnią. W styczniu 1558 roku armia Iwana Groźnego uderzyła na Inflanty. Wojska moskiewskie zajęły m.in. Dorpat, Narwę i Felin. Konflikt szybko przestał być wojną lokalną. Do walki włączyły się Rzeczpospolita, Szwecja i Dania. Rozpoczęła się I wojna północna. Dla Rzeczpospolitej szczególnie bolesny okazał się rok 1563. Potężna armia moskiewska podeszła pod Połock. Po krótkim oblężeniu miasto skapitulowało. Utrata Połocka była katastrofą nie tylko militarną, lecz także strategiczną. Moskwa zdobyła ważny punkt nad Dziwiną. Z Połocka można było kontrolować szlaki prowadzące w stronę Inflant, a w przyszłości zagrozić nawet Wilnu. Litwini znaleźli się w trudnym położeniu. W styczniu 1564 roku odnieśli wprawdzie wielkie zwycięstwo nad rzeką Ułą, również nazwane jako pierwszą bitwą pod Czaśnikami. Wojska Mikołaja Radziwiłła Rudego i Grzegorza Chodkiewicza rozbiły wówczas armię kniazia Piotra Szujskiego. Zwycięstwo nie wystarczyło jednak do odzyskania Połocka. Moskwa nadal umacniała swoje pozycje. Wyznaczono nowe grody i warownie, które miały zabezpieczyć drogi, przeprawy oraz szlaki zaopatrzeniowe. Każda nowa twierdza była jak kolejny gwóźdź wbijany w ziemię dawnego województwa połockiego. Właśnie wtedy na scenie pojawił się Roman Sanguszko. Roman Sanguszko miał około 30 lat. Pochodził ze starego kniaziowskiego rodu wywodzącego swoje korzenie z dynastii Giedyminowiczów. Nie był jednak wyłącznie dworskim dostojnikiem. Od młodości zdobywał doświadczenie w walkach przeciwko Tatarom i wojskom moskiewskim. Znał realia wschodniego pogranicza, ogromne przestrzenie, lasy, bagna, rzeki oraz znaczenie szybkiego rozpoznania. W 1566 roku został pierwszym wojewodą wrocławskim, a rok później otrzymał urząd hetmana polnego litewskiego. Sanguszko nie dysponował wielką armią, miał około 2000 żołnierzy. Były to siły niewystarczające do prowadzenia regularnego oblężenia Połocka, ale wystarczające do wojny manewrowej. Młody hetman nie zamierzał biernie czekać za murami twierdz. Atakował mniejsze oddziały, urządzał zasadzki, zdobywał informacje i przeszkadzał Moskwie w budowie nowych umocnień. Latem 1567 roku jego uwagę zwróciła sytuacja nad jeziorem Susza. Wojska moskiewskie osłaniały tam budowę oraz rozbudowę umocnionej pozycji. Twierdza na wyspie miała wzmacniać rosyjskie panowanie w regionie i zabezpieczyć komunikację z Połockiem. Jeśli Moskwa zakończyłaby budowę, wypchnięcie jej wojsk z tych terenów stałoby się znacznie trudniejsze. Sanguszko musiał działać szybko.
Według przekazów siły moskiewskie liczyły kilka tysięcy ludzi. W ich skład wchodzili także sprzymierzeni z carem Tatarzy. Kronikarz Marcin Bielski pisał nawet o 8000 przeciwników. Współcześni historycy podchodzą jednak ostrożnie do podawanych danych. Liczby podawane przez dawnych autorów często miały podkreślać skalę zwycięstwa. Możemy jednak przyjąć, że armia moskiewska była wyraźnie liczniejsza od oddziału Sanguszki. Dowodził nią kniaź Piotr Sierebrzenny Obleński. Był to doświadczony wódz, który uczestniczył już w walkach przeciw Rzeczypospolitej. Sanguszko nie mógł pozwolić sobie na frontalne starcie w otwartym polu. Najpierw wysłał zwiadowców. Zdobyte informacje okazały się bezcenne. Litwini poznali położenie obozu, rozmieszczenie straży oraz sposób, w jaki wojska cara zabezpieczały swoje pozycje. Hetman zdecydował się na nocny marsz. Plan był niezwykle ryzykowny. Gdyby choć jeden moskiewski strażnik uciekł i podniósł alarm, cała armia zdążyłaby chwycić za broń. Przewaga zaskoczenia zostałaby utracona, a niewielki oddział Sanguszki mógłby znaleźć się w pułapce. Pierwszym celem była straż przednia, licząca około 100 konnych. Litewscy żołnierze otoczyli ją pod osłoną nocy. Atak był gwałtowny i bezwzględny. Straż została rozbita, zanim zdołała ostrzec główne siły. Droga do obozu stanęła otworem. Było jeszcze ciemno, gdy ludzie Sanguszki podeszli pod moskiewskie umocnienia. Obóz otaczały drewniane zapory i palisady. Ich przełamanie powierzono piechocie polskiej i kozackiej. Żołnierze zrezygnowali z ciężkiego wyposażenia. Niektórzy ruszyli do ataku bez różnic i części uzbrojenia ochronnego. W dłoniach trzymali siekiery, toporki oraz szable i miecze. Liczyła się szybkość. Nie można było pozwolić, by uderzenie w drewniane zapory trwało zbyt długo. Każda chwila zwiększała ryzyko, że obrońcy otrząsną się z zaskoczenia. Topory uderzyły w drewno, zapory zaczęły pękać. Po chwili w ogrodzeniu powstały pierwsze przejścia. Piechota wdarła się do środka, a za nią ruszyła jazda. W moskiewskim obozie wybuchła panika. Zaskoczeni żołnierze budzili się ze snu i próbowali odnaleźć broń. Dowódcy usiłowali formować oddziały, lecz ciasnota obozu działała na ich niekorzyść. Nie było już miejsca na rozwinięcie szyków, nie było czasu na wydawanie rozkazów. Nie wiadomo było nawet, jak liczne są siły napastników. W ciemnościach, wśród krzyków ludzi, rżenia koni, trzasku łamanego drewna i huku pierwszych wystrzałów mogło się wydawać, że do obozów targnęła cała armia litewska. Tymczasem Sanguszko miał zaledwie około 2000 ludzi, a w tej chwili liczebność przestała mieć znaczenie. Walka szybko zmieniła się w chaotyczne starcia wręcz. Rosjanie i Tatarzy próbowali wydostać się z obozu. Jedni chwytali za broń, inni dosiadali koni, jeszcze inni szukali przejścia między wozami i namiotami. Litewska jazda atakowała grupy, które próbowały stawić opór lub uciekać. Według dawnych kronikarzy większość armii moskiewskiej została rozbita. Kilkuset żołnierzy miało dostać się do niewoli, a zaledwie około 300 zdołało ujść. Dane te należy traktować ostrożnie. Najprawdopodobniej kronikarz znacznie wyolbrzymił rozmiary strat przeciwnika, podobnie jak niezwykle niskie straty wojsk litewskich. Nie ulega jednak wątpliwości, że armia cara została rozbita i rozproszona. Tatarski dowódca, nazwany w polskich przekazach Amuratem, poległ. Sam Piotr Sierebrzenny został ranny i z trudem wydostał się z miejsca klęski. W ręce zwycięzców wpadł obóz, wozy, konie, broń oraz zapasy. Uwolniono także ludzi uprowadzonych wcześniej przez wojska moskiewskie oraz jaser tatarski. Zwycięstwo było całkowite i zostało odniesione nie dzięki przewadze liczebnej, lecz dzięki rozpoznaniu, dyscyplinie i idealnie wybranemu momentowi ataku. Sukces pod Czaśnikami nie zakończył działania Romana Sanguszki. Hetman zablokował kolejny oddział moskiewski na wyspie jeziora Susza. Gdy dowiedział się, że nadciąga odsiecz, wyszedł jej naprzeciw. Ponownie zastosował szybki manewr. Wojska prowadzone przez kniaziów Józefa Szczerbatego i Jurija Boratyńskiego zostały pokonane, a obaj dowódcy dostali się do niewoli. Seria zwycięstw
uczyniła z Sanguszki jednym z najbardziej obiecujących litewskich wozów. Nie oznaczała jednak przejęcia strategicznej inicjatywy w całej wojnie. Moskwa nadal posiadała Połock i sieć umocnień zabezpieczających jej zdobycze. Wielkie Księstwo Litewskie nie dysponowało wystarczającymi siłami oraz pieniędzmi, aby wykorzystać lokalne sukcesy i przeprowadzić skuteczną wielką ofensywę. Bitwa pod Czaśnikami była więc wielkim zwycięstwem taktycznym, ale nie odwróceniem losów wojny. Pokazała jednak, że wojska Iwana Groźnego nie były niezwyciężone. Zwycięstwo Romana Sanguszki było przykładem mistrzowskiego wykorzystania wojny nieregularnej. Po pierwsze, rozpoznanie. Hetman nie uderzył na oślep. Najpierw zdobył informacje o położeniu przeciwnika, jego strażach oraz zabezpieczeniach. Po drugie, zaskoczenie. Zniszczenie straży przedniej uniemożliwiło podniesienie alarmu. Armia moskiewska została zaatakowana podczas snu, zanim zdołała ustawić się do walki. Po trzecie, współdziałanie różnych rodzajów wojsk. Piechota polska i kozacka rozbiła drewniane zapory, jazda wykorzystała powstałe przejścia i uderzyła w głąb obozu. Po czwarte, szybkość. Cały plan opierał się na gwałtowności działania. Sanguszko wiedział, że gdy przeciwnik odzyska porządek, przewaga liczebna może przesądzić o wyniku bitwy. I wreszcie doświadczenie. Żołnierze litewscy, polscy i kozaccy byli przyzwyczajeni do walki z ruchliwymi oddziałami tatarskimi. Potrafili maszerować nocą, działać w niewielkich grupach i atakować umocnione obozy. Pod Czaśnikami te umiejętności zostały wykorzystane niemal idealnie. Roman Sanguszko nie cieszył się długo swoją sławą. 3 lata później Sanguszko zmarł podczas podróży do Warszawy. Miał zaledwie około 34 lat. Jego kariera została przerwana w chwili, gdy młody dowódca mógł dopiero rozpocząć dokonywanie największych czynów. Bitwa pod Czaśnikami z 1567 roku pozostaje jednym z najlepszych przykładów jego talentu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.